Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Veggie Play. Dziękuję, że ponownie odwiedzacie mój kącik gamingowy. Dzisiaj kontynuujemy naszą wegetariańską przygodę w Manor Lords. Jeśli podobał Wam się pierwszy film z tej serii, to mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również przypadnie Wam do gustu. Zapraszam do oglądania, a jeśli macie jakieś sugestie czy pytania, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zaczynajmy. Ciekawe, czy uda się rozwinąć naszą wioskę do okazałego miasta z zachowaniem wegetariańskich zasad, czyli bez mięsa, bez jaj oraz bez pozyskiwania skór zwierząt. Na chwilę obecną mamy przestrzeń mieszkalną na 13 rodzin, a mamy 10 rodzin, także jest zapas. Zobaczmy, na co przeznaczymy punkt rozwoju. Myślę, że przeznaczymy na zagraniczni dostawcy i postawimy wóz z jedzeniem, gdzie mieszkańcy będą mogli zaopatrywać się w chleb. Także będzie większa różnorodność jedzenia, będą jagody, warzywa, no i dojdzie nam dodatkowy chleb. Wóz z jedzeniem, budowa darmowa, musimy postawić na targu w wolnym miejscu. Zaraz go będą budować i każdy mieszkaniec będzie mógł podejść i kupić sobie bochenek chleba. Teraz zobaczmy, czy możemy już wybudować naszą rezydencję. Znajdziemy ją w administracji, jakie materiały są potrzebne. Brakuje kłód drewna, mamy deski, kamień, 5 kłód drewna. Zobaczmy, co tam się dzieje z drewnem. Obóz drwali, mamy tylko jedną kłodę drewna. O, to już widzę, co się dzieje. Rezerwa na budowę jest tylko jeden, także wszystko tartak tnie na deski. Musimy to zwiększyć i dodamy dodatkową rodzinę, aby szybciej zbierali nasze kłody drewna. Sprawdźmy teraz na targu, jak nasz wóz z jedzeniem. No jeszcze jest tu pusty. Sprawdzę teraz spichlerz i skład. W spichlerzu 150 jagód, dobrze. O, magazyn całkiem pusty. Nie ma nawet drewna opałowego, bo w chacie drwala żadna rodzina nie zbiera drewna opałowego. Dodajmy jakąś rodzinę i zwiększmy ich zakres działalności. CTRL i środkowe kółko na myszce powiększamy i tutaj jest las, dobrze, przydzielamy, niech zbierają nam opał. Kłody drewna, zobaczmy, oj, tylko jedna, zobaczmy jeszcze, jak tam chata zbieraczy, czy już zbierają jagody. Jest prawie pełne krzaki, chata zbieraczy, jest rodzina, zaczęli zbierać. W obozie drwali nadal jedna kłoda, trzeba im zwiększyć obszar roboczy. CTRL i kółeczko na myszce zwiększamy i przenosimy tam, gdzie jeszcze rosną drzewa, niech zbierają nam kłody. Większość ogrodów warzywnych widzę, że jest uprawiane. O, ładnie zielono, także wegetarianie będą szczęśliwi z nowych warzyw. To może teraz zobaczmy, czy uda nam się już posiadłość postawić. Tak, mamy wszystkie materiały. Myślę, że tutaj za kościołem będzie dobrze ją postawić. Są materiały, potwierdzamy. Jeszcze trzeba drogę pociągnąć za kościołem, żeby materiały łatwiej było wozić. Ładnie, kłody drewna są przywożone, także budowa jest w trakcie. O, i mamy nowe kompanie najemników i wprowadza się nowa rodzina. Małą stajnię przesunę obok tej drugiej, żeby zrobić miejsce na kolejne parcele. Tym razem postawię pojedyncze parcele z niewielką przybudówką, aby mieć możliwości produkcyjne. Pojedyncze parcele zaangażują tylko jedną rodzinę. Jest to ważne, gdyż w przydzielonym warsztacie taka rodzina już nie będzie mogła być przydzielona do innych prac. Nadal mamy mało drewna opałowego. Zobaczmy, jedna rodzina tylko. Dobra, przydzielamy kolejną rodzinę, żeby zwiększyli zbieranie drewna opałowego, bo to wystarczy tylko na 2 miesiące. Obecnie mamy skromną wioskę, a chcemy na średnią wioskę zwiększyć, więc potrzebujemy 2 parcele na poziom drugi. Zobaczmy, jak tu budowa idzie. Jest pierwsza parcela pojedyncza, którą chcemy zwiększyć, ale nie są spełnione wymagania, no bo jeszcze nikt nie mieszka, także nie ma jedzenia, ubrań, opałów.
Sprawdźmy, czy może jakaś inna parcela gotowa jest na drugi poziom. O, problem z opałem 0%. Żadna parcela nie ma dostarczonego opału. Wszystkie świecą się na czerwono. Zobaczmy, w składzie też nie ma żadnego opału. Przydzielmy rodzinę, żeby zbierała z chaty drwali opał i ustawiła stragan z opałem. Dobra, to pani tych włości osobiście sprawdzi zaopatrzenie straganów na targu. Cheated him? Never. Perhaps he simply does not know how to cook properly. Wegetarianie mają pełne zaopatrzenie, jagody, chleb, warzywa, kapusta, marchewka. Pięknie. You'll want to eat them by the bushel. You will not find finer wares anywhere else. Step right up and sample. Nadal mało opału na targu. Dobra, to niech chata drwala i rodziny tam pracujące utworzą swoje stragany i dostarczają zbierany opał. Zobaczmy na targu. Mamy stragan z opałem, zaopatrywany. Magazyn straganu z ubraniami jest 5 przędzy i jedzenie też jest 23, także jest ładnie. 100% już mamy opału. Ubrania jeszcze trochę brakuje. Sprawdźmy dlaczego. A warzywa prawie gotowe do zbioru. Pięknie. Ubrania na 56%, więc kilka parceli jest na zielono. I możemy pewnie ulepszyć je do drugiego poziomu. Wymagania są spełnione. Magazyn spiżarnia pusty. Dobra, ulepszamy 4 kłody. I mamy pierwsze parcele budowane na poziom drugi. Kolejną parcelę też powiększymy. To będą już 2. Teraz przydałaby się nam glina. Sprawdźmy gdzie jest. O, tutaj mamy po lewej i to złoże gliny bogate. Ponad 2000. Postawmy odkrywkę. Aby ułatwić transport musimy przyłączyć drogę do odkrywki. I aby wykorzystać tą glinę i zbudować czy wyprodukować dachówki musimy postawić rzemiosło i dokładnie piec do gliny. Postawmy gdzieś na tej drodze, żeby łatwiej było transportować z odkrywki gliny do pieca do gliny i będziemy robić dachówki. Dobra, niech się już buduje. Nadal za mało mamy ubrań na targu. Zobaczmy co się dzieje w owczarni. O, nie ma żadnej rodziny, żeby zbierać wełnę. Przydzielamy rodzinę i warsztat tkacki zaraz będzie zmieniał wełnę na przędzę. Faktoria handlarza zwierząt gospodarskich. Na razie nie kupujemy nowych zwierząt. Zwykła faktoria, dodamy rodzinę, żeby szybciej nosili różne materiały na sprzedaż, bo teraz pieniążki będą nam potrzebne. Mamy warzywa 92, jagody, drewno opałowe jest. Dużo kamienia mamy. Owczarnia ma już 8 wełny, dobrze. A co w warsztacie tkackim? O, już mamy pierwszy kłębek przędzy. Pięknie. Zobaczmy na targu, jest 50% ubrania, jest na zielono nasz przyszły warsztat tkacki, więc zwiększamy na drugi poziom. Priorytet budowy najwyższy. Kolejne 2 parcele gotowe, aby zwiększyć na drugi poziom i przyszykować je na kolejne rzemiosło. Dobrze, owczarnia pracuje w ogródkach warzywnych. Wyślijmy paniom tych włości do osobistego sprawdzenia, jak tam warzywa, czy wegetarianie mają się dobrze w tej wiosce. Tu jest przerwa w płocie, można przejść. O, tu wszędzie kapusta. Pięknie, będzie bigos pewnie. Wegetariański. Tu podejrzewam, że to jakieś zielone może buraki. Zobaczmy do centrum. Co tam słychać? Skład mały. Wszyscy chodzą zajęci z narzędziami, motyki. A co na targu? Zobaczmy bliżej. Widzę, że jakieś stragany przybyły. No, widzę, że są drewna opałowe i to nawet 2, a nawet 3 stragany. Już klient jest, zabiera deski na opał. Pięknie. Zanim postawię kolejne parcele, wybuduję tutaj mieszkańcom dodatkowe studnie na ciekach wodnych. Tak, żeby o tym później nie zapomnieć, bo będzie problem z chodzeniem po wodę i dłużej będzie wszystko zajmowało. O, jagody już zebrane.
Jest tam jedna rodzina, ale chyba nie będziemy ją zabierać, bo w czasie, kiedy nie ma jagód, będą zbierać zioła. Wróćmy do faktorii. Miałem sprzedawać kamień, więc ustalmy wywóz. Jakiś zapas może zróbmy. Może na razie nie za duży. I zróbmy szlak handlowy, żeby ktoś tu przychodził po ten kamień. Zapas 50. To się przyda zawsze na dodatkowy spichlerz. Deski też zwiększmy na 30 i niech się handluje. Już pora na powiększenie składu i spichlerza z pojemności 500 na 2500. Jest niewiele, ale za chwilę się będzie zbierać więcej materiału. Spichlerz, no to już jest ponad połowa zapełniona jedzeniem. Powiększamy. Jak tam nasza glina? Sprawdźmy. O, nadal w budowie. O, poziom osady wzrósł. Super. Zobaczmy, na co możemy przeznaczyć ten dodatkowy punkt. Punkt rozwoju tym razem przeznaczymy na sadownictwo. Nowe ulepszenie. Sad jabłoni. Dobra. Wegetarianie będą mieli dodatkową porcję jedzenia z jabłek. Mamy pierwszą parcelę na poziomie drugim. Zobaczmy. Poziom trzeci. Potrzebujemy zaopatrzenie karczmy, poziom kościoła na drugim poziomie i drugi rodzaj ubrań, czyli na przykład płaszcze, ubrania i warsztat krawiecki, 5 desek i 5 monet. Przydałby się warsztat krawiecki, żeby szyć płaszcze z przędzy. Sprawdźmy teraz naszą odkrywkę gliny, czy już gotowa. Wygląda, że tak. Przydzielmy rodzinę, niech już zbiera glinę. Będą potrzebne dachówki. Nadal nie mamy desek. Zobaczmy, co tam w tartaku. Przydzielmy dodatkową rodzinę, żeby te deski zaczęli ciąć. Bo obóz drwali jest prawie pełen, 27 kłód na 28 miejsca. Mamy teraz 3 parcele w zapasie, więc pora postawić kolejne i tym razem będą to parcele przygotowane do uprawy sadów jabłkowych. Będziemy sadzić jabłonie, więc te parcele powinny mieć bardzo duże zaplecze. Zróbmy trochę większe, może tyle. No, myślę, że zrobić jeszcze większe. Cofnijmy. O, pięknie. 3 parcele z bardzo dużym sadem jabłoni. Mamy już grudzień, pierwszy śnieg pada, pruszy, zobaczmy. O, już warsztat krawiecki możemy zacząć budować i zróbmy, że będziemy robić płaszcze, ale do płaszczy potrzebna jest przędza i barwniki. O, czyli musimy zrobić warsztat barwników. Wybudujmy to blisko chaty zbieraczy, żeby był szybki dostęp do jagód. W rzemiosło, ostatnia pozycja. Warsztat farbiarski. Pięknie, niech się buduje. Będziemy gotowi do szycia płaszczy. Piec do gliny nadal w budowie. Zobaczmy bliżej. Jest już konstrukcja postawiona. Ktoś tam stoi, ale na razie nie pracuje. Pewnie odpoczywa. Wszyscy noszą drewno opałowe. No jest cała konstrukcja, stół, ale jeszcze pewnie dużo do zbudowania. Jeszcze 2 kamienie trzeba przynieść. No, ktoś tu przyniósł. Pewnie niedługo będzie gotowy piec do gliny i będziemy mogli zacząć robić dachówki. Piec gotowy, więc przydzielamy rodzinę. Proszę bardzo. Oni na razie tam się zaopatrują, ale zaraz przyjdą i będą wypalać z gliny dachówki. Czy są już jakieś dachówki? No, jeszcze nic nie ma. Zobaczmy, gdzie są pracownicy pieca do gliny. Transportują. Zobaczmy, co transportują. O tak, niosą glinę i będą za niedługo wypalać. Czy daleko mają? No, cały las muszą przejść. Odkrywka, jest jedna rodzina, wydobywa glinę, jest 19 gliny, także zacznie się produkcja dachówek. Niedawno do małej stajni kupiłem jedno zwierzę pociągowe, woła. Nadal go nie ma. O proszę, jest prowadzony
kupiec z zewnątrz go prowadzi do nas i będzie za niedługo nam pomagał w budowie. Warsztat krawiecki, sprawdźmy. No na razie jest tu całkiem pusto, a to dlatego, że jeszcze nie mamy barwników. A co z tą drugą parcelą? Dobra, zróbmy tutaj warsztat stolarski. I ustalmy, że będą produkowane małe tarcze. Do jednej małej tarczy potrzebna jest jedna deska. I będziemy ją sprzedawać w faktorii. No, pięknie wszystko śniegiem zasypane. Piec do gliny. O, mamy już pierwsze dachówki. Mamy 3 dachówki. Także już produkcja trwa, dobrze. A żeby wybudować kościółek kamienny potrzebujemy 10 dachówek. Także jeszcze muszą trochę naprodukować. Super. Zobaczmy jak tam nasze parcele, które będą kiedyś sadami. Wyślijmy może samą panią tych włości, niech przyjrzy się jak idą prace. No już konstrukcja jest prawie gotowa. Płody drewna są już cięte na małe kawałki. I za niedługo będziemy sadzić sady jabłoniowe. Wół przywiózł kolejną kłodę. Także za niedługo tu się wprowadzi rodzina. Parcela gotowa, więc za 50 monet kupimy sad jabłoni. Mamy gotowe 23 parcele, a mieszkańców jest już 21, więc przygotujmy kolejne parcele, jakby się chciały rodziny wprowadzić. Tym razem zróbmy to podwójne parcele, 3 podwójne parcele i w tym miejscu może posadzimy kolejne sady jabłoni. O, kolejna parcela na poziomie pierwszym gotowa. Mamy 50 monet, kolejny sad jabłoni. Pięknie. Sady jabłoni są mocno zmniejszoną wydajność przez pierwsze 2 lata, dopiero w 3. roku dają pełen plon. Nic, poczekamy. Zajrzyjmy teraz do dużego składu. O, proszę bardzo, mamy pierwsze małe tarcze. Fajnie, zobaczmy jak idzie produkcja. Warsztat stolarski. Ogólnie mają jedną deskę, z jednej deski jedna mała tarcza, także produkcja idzie. Ktoś z rodziny idzie do tartaku po deski albo do dużego składu. Zobaczmy, czy możemy to sprzedawać. Wojsko, małe tarcze. No niestety jest 150 monet potrzebne, żeby szlak handlowy utworzyć, żeby w ogóle sprzedawać małe tarcze. Bez szlaku handlowego sprzęty wojskowe nie mogą być sprzedawane. Sprawdźmy teraz, czy możemy zrobić kolejny warsztat. Parcela mieszkalna poziom 2, gotowa. I zróbmy tym razem warsztat włóczarski. Żeby go utworzyć, potrzebne są 4 deski, które mamy. I z każdej deski będzie tworzony łuk, który też będziemy później sprzedawać w faktorii. Czy mamy już 10 dachówek? Tak, nawet jest 11. Już czas, żeby zrobić drewniany kościółek, ulepszyć do kościółka kamiennego. I zwiększy się poziom kościółka i będziemy gotowi, żeby zwiększyć poziom parceli z 2 na 3. No, powoli będą mieszkańcy się schodzić i budować. Trochę to pracy zajmie, trochę materiałów tam jest potrzebnych. Widzę, że mamy zapas 70 monet, więc lepiej kupić dodatkowego woła do kolejnych prac. Aby to zrobić, musimy postawić najpierw słupek do uwiązania zwierząt. Później słupek ulepszymy do małej stajni. Jeśli słupek będzie gotowy, będziemy mogli kupić kolejnego woła. Opał jest na 3 miesiące. Zima za niedługo się skończy. Mamy luty. Zostało nam do wydobycia jeszcze żelazo.
poprowadźmy drogę, żeby łatwiej było budować odkrywkę w górnictwie. Oj, chyba droga jest za blisko, bo nie da się postawić, więc trzeba usunąć drogę, więc zaznaczamy drogi, wciskamy klawisz Alt i zaznaczamy drogę, którą usuwamy, więc teraz spokojnie możemy postawić odkrywkę dla odkrywania żelaza, dla wydobycia żelaza. Ciągniemy drogę, żeby łatwiej było transportować i jak odkrywka będzie gotowa, przydzielimy rodzinę do wydobywania żelaza. Mamy już marzec, więc kolejny rok nam upłynął. Myślę, że w tym miejscu zakończymy. Dzięki za oglądanie tego odcinka wegetariańskiego Manor Lords. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza dzisiejsza przygoda. Jeśli tak, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału VeggiePlay, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. Zostawcie też kciuki w górę, komentarze oraz swoje pytania i opinie. Chętnie je przeczytam i odpowiem na nie. Zapraszam Was również na kolejny odcinek, w którym będziemy kontynuować nasze wyzwanie w świecie Manor Lords. Do zobaczenia wkrótce.